Jak uczyć się słówek? To pytanie zadaje sobie pewnie każdy. Nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz i na dzisiejszym językowym spacerze porozmawiamy właśnie o tym, jak najskuteczniej uczyć się słówek. Ale jeśli oglądasz nasze spacery, jeśli subskrybujesz już nasz kanał, to pewnie znasz zdanie, które powtarzam praktycznie w każdym wideo. Nie ucz się słówek, ucz się zdań. Jestem chyba największym przeciwnikiem nauki słówek. Dlaczego? Wyobraź sobie taką sytuację. Ktoś puka do twoich drzwi. Wyglądasz za drzwi i widzisz dziwnego, podejrzanie wyglądającego człowieka, którego zupełnie nie znasz. Czy jest jakaś sytuacja, w której otworzyłbyś lub otworzyłabyś mu drzwi? Zastanów się. Większość osób, widząc kogoś zupełnie nieznajomego, kto wygląda strasznie, odpowiedziałaby nie. Ale to nieprawda. Jest jedna sytuacja. Gdyby się okazało, że ten dziwnie wyglądający człowiek stoi obok twoich przyjaciół, członków rodziny, jest otoczony całą grupą osób, które świetnie znasz i uwielbiasz, na pewno każdy z nas w takiej sytuacji wpuściłby go do środka. No właśnie. I to jest mniej więcej tak, jak działa nasz mózg. Nasz mózg zaprzyjaźnił się już ze słowami z naszego ojczystego języka. Więc każde słówko z języka, którego się uczysz, zwłaszcza jeśli jest to język, którego dopiero zaczynasz się uczyć i jeśli jest to język bardzo dziwny, to tym bardziej, każde takie słówko, ono jest dla naszego mózgu intruzem, którego chce się pozbyć. No właśnie, więc jeśli zamierzasz przygotować sobie listę słówek, których chcesz się nauczyć na pamięć, no to tak jakbyś wpuszczał czy wpuszczała jakichś dziwolągów do swojego mieszkania. No nie do końca będzie to łatwe. Nawet jeśli któryś wejdzie do środka, to i tak ten nasz mózg przepędzi takie słówko i bardzo szybko je zapomnisz. Zawsze podaję tę historyjkę, bo ona pokazuje, że musimy troszeczkę oszukać nasz mózg. Musimy szukać jakichś sztuczek, żeby przekonać go do nauki właśnie dziwacznie brzmiących słówek. I tak jak już dobrze widzisz, sposobem na to jest otoczenie tego słówka słowami, które już znasz, do których twój mózg już się przyzwyczaił. I to jest właśnie rozwiązanie, które zazwyczaj stosuję, kiedy uczę się języków. Nie będę wkuwał na pamięć słówek. Wolę otoczyć się zdaniami. Wolę słuchać zdań. Wolę czytać zdania. Wolę widzieć zdania na początku bardzo proste, składające się z kilku słów, ale takie, które dla mojego mózgu będą przyjazne. No i właśnie, jakie zdania byłyby przyjazne? Po pierwsze, zdania krótkie. Gdy zaczynasz naukę, skup się na zdaniach, które mają kilka słów. Maksymalnie 5-7 słów. Dlaczego tyle? Dlatego, że nasz mózg w pamięci takiej podręcznej, czyli krótkoterminowej, jest w stanie utrzymywać średnio do 7 elementów. Więc jeśli zaczniesz od zdań bardzo długich, składających się z 20 słów, nie będziesz w stanie ogarnąć ich swoim umysłem. Dlatego zdania muszą być krótkie. Druga rzecz. Niech w tych zdaniach będzie jak najwięcej słów, struktur, wyrażeń, które już znasz. Oczywiście czasem jest to trudne, bo może być tak, że zaczynasz naukę języka i on jest bardzo dziwny. W takiej sytuacji ucz się zdań bardzo krótkich, ale też staraj się wyszukać słowa, które są podobne do słów z języka polskiego. Wyobraź sobie na przykład, że chcesz nauczyć się hiszpańskiego. Możesz zacząć od prostych słów, które brzmią podobnie jak po polsku. Na przykład terapia, teoria. Prawda? Czyli możesz skojarzyć, że chodzi o terapię, może chodzić o teorię. W językach, zwłaszcza europejskich, mnóstwo jest słów, które są podobne, ale mogą to być też słówka, które już gdzieś słyszałeś czy słyszałaś. Mogą to być nazwy potraw typu słowo pizza. W każdym języku niemalże brzmi
tak samo, prawda? Czyli są takie wyrazy, które będą ci bliskie. Niektóre będą twojemu mózgowi z jakiegoś powodu się podobały. Zapamiętasz je bez żadnego kłopotu. Nie wiesz nawet dlaczego. Z innymi będziesz musiał czy musiała sobie troszkę poradzić i zobaczyć je w wielu zdaniach i dopiero wtedy twój mózg załapie, o co chodzi. Natomiast ważne jest, by widzieć zdania. Po pierwsze, dlatego właśnie, że mózg łatwiej zapamięta słówka, które się w nich znajdują, a po drugie, dlatego, że zobaczysz, jak te słowa się ze sobą łączą. Być może trzeba zmienić ich końcówki, być może musisz użyć jakiegoś słówka, które będzie łącznikiem. Na przykład chcemy powiedzieć idę do domu po polsku, musimy użyć słówka do i zmienić końcówkę w słowie dom, prawda? Powiedzieć domu. Jeśli nauczyłbyś się, czy nauczyła się tylko słówka dom, ucząc się polskiego, no ciężko byłoby ci stworzyć jakiekolwiek zdanie. Ale jest też trzeci powód. Często słówka inaczej wymawiamy w zdaniu, a inaczej wymawiamy je, gdy powiemy je jako oddzielne słowo. Dzieje się tak praktycznie w każdym języku, ale z różnych powodów. Niektóre języki na przykład skracają słowa mniej ważne. Jednym z nich jest chociażby angielski. Na przykład mamy w języku angielskim bardzo krótkie słówka, które służą właściwie tylko nadaniu sensu gramatycznego. Mamy słówko na przykład will, czyli służące do tworzenia czasu przyszłego. Ale rzadko kiedy Anglicy czy Amerykanie powiedzą I will do that, na przykład, prawda? Czyli oni raczej powiedzą I'll do that, czyli skrócą maksymalnie to słowo. Więc jeśli chciałbyś, czy chciałabyś się nauczyć tego słówka will, nauczysz się jego poprawnej wymowy, ale ciężko ci będzie zrozumieć, kiedy Amerykanin go użyje. Ciężko ci będzie powiedzieć poprawnie dane zdanie, w którym to słowo występuje. Ale czasem mamy też inną sytuację. Mamy sytuację taką, że wyrazy w połączeniu ze sobą zmieniają nieco wymowę. Na przykład po hiszpańsku, jeśli chcemy powiedzieć trochę, łączymy dwa słowa. Un i poco, prawda? Czyli powiedzielibyśmy sobie un poco, ale Hiszpanie w szybkiej wymowie powiedzą un poco, czyli my zmieni się w my, czyli jest to łatwiejsze, po prostu łatwiej jest połączenie n i p wymówić jako my, py, prawda? Czyli to jest taka ciekawostka, ale zauważymy ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy słuchali całych zdań. Także warto jest to robić. I na sam koniec bardzo często ludzie pytają się, no dobrze, mówisz, nie ucz się słówek, ucz się zdań. Ale co to znaczy ucz się zdań? Czy mam je, nie wiem, zapamiętywać, czy mam uczyć się ich na pamięć, czy mam, nie wiem, patrzeć na nie, czy mam powiesić je sobie na ścianie i codziennie je przeglądać? No nie do końca. Jest bardzo prosta metoda. Polega ona na tłumaczeniu zdań. Czyli jeśli uczysz się na przykład języka włoskiego, a jesteś Polakiem, to zacznij od tłumaczenia zdań z języka włoskiego na język polski. Następnie, po jakimś czasie, możesz zrobić coś odwrotnego. Te zdania, które przetłumaczyłeś czy przetłumaczyłaś na język polski, spróbuj teraz przetłumaczyć z powrotem na język włoski. Zobaczysz, że nie jest to takie łatwe, bo ty nie pamiętasz dobrze tych zdań, nie nauczyłeś się, czy nie nauczyłaś się ich na pamięć, więc twój mózg będzie musiał je odtworzyć i będzie musiał poćwiczyć trochę metodę tworzenia zdań w języku włoskim. Jest to bardzo skuteczne, ważne jednak, by wybierać właściwe zdania, czyli one nie mogą być za trudne. Dobrze by było, gdyby słowa, których się uczysz, żeby się w tych zdaniach bardzo często powtarzały w różnych układach, w różnych kontekstach, dzięki czemu nie dość, że nauczysz się tych słówek, to jeszcze zaczniesz układać zdania, zaczniesz tworzyć zdania, a co oznacza mówienie w języku obcym? Oznacza umiejętność tworzenia nowych zdań. Także podsumowując, nie ucz się słówek, ucz się tylko i wyłącznie
zdań, bo dzięki temu łatwiej ci będzie zapamiętać słówka, łatwiej ci będzie nauczyć się, jak te słówka się ze sobą łączą, a także nauczysz się właściwej wymowy tych słówek w otoczeniu innych słów. To jest bardzo, bardzo ważne. Także pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego wideo nie będziesz już wkuwać słówek, robić list słówek do nauczenia się. Nie ma to sensu. Nikt jeszcze nie nauczył się języka wkuwając słówka. Jeśli znasz taką osobę, napisz koniecznie w komentarzu. Bardzo chętnie bym ją poznał, ale niestety nikogo takiego nie znam. Znam ludzi, którzy nauczyli się języków, bo tłumaczą zdania, bo uczą się zdań, bo otaczają się zdaniami, słuchają zdań. To jest najlepsza metoda uczenia się. Także jeśli ci wideo to spodobało się, jeśli zmienisz podejście do nauki języków i przestaniesz wkuwać słówka, koniecznie polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. Publikujemy regularnie tutaj właśnie językowe spacery. Dzisiaj to jest bardziej taki siedzący spacer, bo jest trochę zimno i nie chce mi się chodzić tak dużo, więc znalazłem ławeczkę, na której postanowiłem usiąść i nagrać to właśnie wideo. Także pozdrawiam cię serdecznie i pamiętaj, nie ucz się słówek, ucz się zdań.